Szukacie poroży jeleni w lesie i nigdzie nie możecie ich znaleźć? W dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie o tym opowiemy, także oglądajcie do końca. Może zacznijmy sobie od tego, że każde zwierzę zostawia za sobą tropy i ślady. No i wypadałoby nauczyć się je rozpoznawać. Ja na przykład jestem przy spałowanym świerku przez zwierzęta jeleniowate, ale z tego co tutaj widzę, to spałowanie nastąpiło już pewnie gdzieś z 2 tygodnie temu. Żywica jest mocno wyschnięta, kora jest bardzo tutaj tak już wcielona w ziemię. Jeszcze w dodatku niekoniecznie to robił byk, jeleń, tylko mogła to robić też łania, więc nie jest to dla mnie jakiś dobry wyznacznik. Wypadałoby mi poszukać lepszych śladów. W dodatku mamy dzisiaj 23 marca, a jeżeli to nastąpiło 2 tygodnie temu, to u mnie na południu Polski raczej wtedy gdzieś zrzucały większe byczki. W dodatku mamy ich tutaj zdecydowanie mniej, więc no jest mała szansa, że akurat w tym miejscu znajdę poroże. Tutaj z kolei widzimy drzewo otarte przez jelenia. Widać, że te ślady są troszeczkę świeższe. Teraz już wiemy, że na tym terenie przebywają jakieś byczki. Ja sobie tutaj zawsze sprawdzam na wysokości, gdzie najwyżej uderzał grotami. Jest to tak na wysokości mojej głowy, troszeczkę wyżej, więc wydaje mi się, że to był jakiś młodszy byczek, ale zawsze sprawdzam też sobie inne drzewa, gdyż nie jest to jakiś konkretny wyznacznik. Jelenie zawsze ocierają się różą, więc czy to jest nisko, czy to jest wysoko, to nie świadczy, czy to jest starszy byczek, czy młodszy. Tutaj widzimy jakąś ścieżkę jeleni, widać, że tędy przebiegały. Jelenie, jeżeli nie są spłoszone, to często wychodzą i wchodzą tymi samymi ścieżkami i to jest właśnie tutaj takie bardzo ważne, żeby je nie płoszyć, bo sami też nie znajdziemy poroży. Jak spłoszymy takiego jelenia, pójdzie sobie w inne miejsce i już tą ścieżką nie będzie podążał, a tak to wiecie, że ta ścieżka tutaj jest i możecie zawsze wrócić sobie tutaj za kilka dni i znowu sprawdzić to miejsce. No i równie ważny, jak nie najważniejszy, czyli odchody jelenia. Tutaj mamy do czynienia z bobkami byczka. Z jednej strony ma takie wklęsłe, taką dziureczkę, z tej strony ma taki dzióbek. Oczywiście to też nie jest jakiś konkretny wyznacznik, trzeba byłoby sprawdzić więcej takich odchodów, gdyż no jest to gówno, my też nie zawsze takie same gówno robimy, także trzeba sprawdzić więcej. I kolejne bobki, również zostawione przez jelenia byka. Widać, że równie stare. Kolory mogą być różne, czarne, brązowe albo ciemnozielone. Najważniejsze, żeby troszeczkę się świeciły, wtedy wiadomo, że są świeższe. Jeżeli są ciemnozielone, no to można dowiedzieć się troszeczkę coś o swoich byczkach, że na przykład wracały z żerowiska gdzieś na jakiejś polanie, świeżą trawkę sobie wcinały. Jeżeli są brązowe, to raczej gdzieś przebywały w lesie, a jeżeli są ciemne, no to już znaczy, że jest to stary bobek. O, widzicie, te na przykład z kolei są trochę świeższe, tak myślę, sprzed kilku dni. Jeszcze delikatnie się świecą i też są od jelenia. Różnego rodzaju babrzyska, tak jak tutaj jest ich dość sporo. Jeżeli jest takie troszkę zabrudzone, no to znaczy, że gdzieś niedawno albo ktoś tutaj wszedł, albo rzeczywiście korzystał. Trzeba też wokół sprawdzić, z jakimi właśnie zwierzętami mamy do czynienia, czy to były jelenie, czy to były też dziki, bo wiadomo, dziki korzystają z takich miejsc jeszcze więcej, ale jest to dodatkowy dla nas wyznacznik, że jesteśmy w miejscu, gdzie przebywają jelenie.
Dlaczego inni podnoszą poroża, a Wy nie podnosicie? No na to też wpływa bardzo dużo czynników. W pierwszej kolejności to jest rejon, w którym mieszkacie. Nie w każdym rejonie jest tak dużo byków i niektóre osoby podnoszą zdecydowanie większe i więcej, więc tutaj nie można się na to denerwować. W drugiej kolejności to jest doświadczenie. Niektóre osoby robią to od lat i wiedzą, gdzie są jakieś ścieżki jeleni. W trzeciej kolejności to są osoby, które mieszkają blisko gdzieś lasów i jak jelenie się przemieszczają, to w tym miejscu ktoś znajdzie, na tym miejscu ktoś znajdzie, w innym miejscu też ktoś znajdzie. Tubylcy znają bardzo dobrze lasy i każdy gdzieś tam się przejdzie i coś znajdzie. W trzeciej kolejności to jest podglądanie zwierzyny. Ludzie mają fotopułapki, ludzie wychodzą wcześniej na polany, aby robić zdjęcia, wiedzą wtedy, z jakimi bykami mamy do czynienia, czy mają coś na głowach, czy nie, ale takie rzeczy polecam już osobom, które się znają, gdyż trzeba za jeleniami chodzić pod wiatr, żeby je nie spłoszyć, więc polecam już to komuś, kto naprawdę się na tym zna. A dodatkowo też znajomości, psy gończe, które potrafią wytropić jelenia i no, dużo osób, które pracuje gdzieś w lesie, myśliwi, którzy mają do czynienia z tym częściej, którzy też akurat są zrzutomaniakami. Jelenie bardzo dużo się przemieszczają, w szczególności gdy jest dużo wilków w okolicy, więc trzeba mieć naprawdę ogrom szczęścia, żeby znaleźć tak więcej zrzutów w jednym miejscu, no ale właśnie o to chodzi w tym hobby i trzeba się z tym pogodzić. Kuźwa, zaś jakiś ogryzek, co to ma być w ogóle? Co to jest? Kurde! Mam już tego po prostu dosyć, tego chodzenia za tymi zrzutami. Zawsze leży jakieś, kurde, dziadostwo, zamiast konkretny zrzut to kuźwa. Kurde, z daleka to wyglądało jak poroża, a to kurde znowu patyki zasrane. Nigdy nie znajdę tego poroża. Ja pieprzę. Właśnie bardzo dużo osób jest zdenerwowane faktem, że nie mogą znaleźć poroża. Widzę tam na grupach na Facebooku, że niektóre osoby są bardzo sfrustrowane, ale trzeba zrozumieć jedną rzecz. Aby nie chodzić za porożami tylko po to, aby znaleźć poroże. Trzeba znaleźć sobie jakieś dodatkowe zajęcie. Ja na przykład nagrywam filmiki, robię zdjęcia i od tego czasu, kiedy zacząłem to robić, przebywanie w lesie jest dla mnie dużo przyjemniejsze i nie skupiam się tak na tym, żeby znaleźć i nie wracam do domu wkurzony, więc nie przejmujmy się tym, że nie możemy znaleźć poroża. Naprawdę nie warto. Cieszmy się tym, co nas otacza. Ja średnio w ciągu całego sezonu znajduję gdzieś około 5 świeżych zrzutów. Uważam, że to niewiele, a wydaje mi się, że na temat jeleni mam dużą wiedzę, nie chwaląc się, ale każdy zrzut cieszy mnie jak małego dzieciaka. Dzisiaj zdecydowanie nie chciało mi się chodzić za porożami, wolałem sobie z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że osobom, które nie mogą znaleźć zrzutu, pomogłem i jest troszkę im lżej na serduszku, a ja się z Wami będę żegnał i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!